Państwa bardzo serdecznie. W tym odcinku zaprezentuję Państwu za pośrednictwem urządzenia służącego do pomiaru zmian pola elektromagnetycznego wpływ urządzeń mobilnych oraz komunikacyjnych na wartości pola elektromagnetycznego. Znajdujemy się obecnie w miejscu, gdzie dokonamy pomiarów zerowych. Jest to miejsce, gdzie nie ma żadnych urządzeń mogących znacząco wpłynąć na zmiany pola elektromagnetycznego. Pierwszy pomiar dokonamy w milivoltach. Będzie to pomiar średni, dokonany w czasie 10 sekund. Wynik wskazuje na chwilę obecną 1 V. Drugi pomiar będzie to pomiar podawany w miliamperach. Również będzie to średnia wartość mierzona w przeciągu 10 sekund. Jak widzimy tutaj na ekranie, miernik wskazuje 2,8 mA. Ostatni pomiar dokonamy podając wartość w miliwatach. Również będzie to średnia wartość mierzona w przeciągu 10 sekund. Wskazanie pokazuje 1,6 mW. W tej chwili dokonamy pomiaru przy naszych urządzeniach iBeacon. Również będzie to wartość średnia mierzona w czasie 10 sekund. Jak widać na ekranie, wynik pomiaru wynosi 0,8 V na metr. W tej chwili dokonamy pomiaru w miliamperach przy naszym urządzeniu. Będzie to również wartość średnia dokonana w czasie 10 sekund. Jak widać, wskaźnik na mierniku wynosi 2,5 mA. W tej chwili dokonamy pomiaru w miliwatach przy naszym urządzeniu. Również to będzie wartość średnia dokonana w czasie 10 sekund. Jest to wartość 1,5 mW. Mamy tutaj troszkę więcej urządzeń iBeacon, przy których również dokonamy pomiaru w voltach. Wychodzi, że średnia wartość mierzona w przeciągu 10 sekund wynosi 0,9 V. Analogicznie do poprzednich pomiarów podamy średnią wartość mierzoną w 10 sekundach przy naszych urządzonkach. Wartość wynosi 2,4 mA. Średni wynik, jaki zmierzymy w watach przy właśnie naszych tutaj urządzonkach w przeciągu 10 sekund, wynik, jaki nam się wyświetlił na wyświetlaczu, to jest 1,1 mW. Dokonamy pomiaru wartości średniej, wykonując połączenie głosowe za pośrednictwem telefonu komórkowego. Odbierzemy jeszcze połączenie. Wartość średnia zmierzona dokładnie po 15 sekundach to jest 3,2 V. Przedstawimy wyniki w miliamperach, wykonując również połączenie głosowe. Nawiązujemy połączenie, odbieramy, zakończymy połączenie. Wynik, jaki uzyskaliśmy, jest to 10 mA. Kolejny wynik odczytamy w watach. Nawiązujemy połączenie głosowe z telefonu. Zostało nawiązane. Zakończamy. No i wartość, jaką nam tutaj wskazuje miernik, to jest 20 mW. Teraz zaprezentujemy wyniki pomiaru w naszym mierniku przy wykorzystaniu mobilnego routera Wi-Fi. Wynik maksymalny, jaki uzyskaliśmy po czasie 10 sekund, to jest 4,2 V.
Kolejny średni pomiar, jaki dokonamy przy użyciu routera mobilnego. Wynik, jaki uzyskaliśmy po upływie 10 sekund, to jest 14 mA na metr. Kolejny pomiar, jaki dokonujemy przy użyciu naszego mobilnego routera Wi-Fi. Maksymalna wartość, jaką uzyskaliśmy w przeciągu tych 10 sekund, to jest 27 mW na metr kwadrat. Wnioski, jakie nasuwają się po przeprowadzonych testach, są następujące. Nasze urządzenia mają znikomy, a nawet pomijalny wpływ na wartość pola, na zmianę wartości pola elektromagnetycznego. Także w porównaniu do innych urządzeń mobilnych, które używamy na co dzień, typu telefon komórkowy czy router Wi-Fi, są to urządzenia bezpieczne.